Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu. Jak widać z moich filmików, współpracuję z firmą Renesans. Fajne jest to, że producent, który produkuje materiały dla plastyków, ma kontakt z tymi, którzy tych materiałów używają, potrzebują, którzy te materiały lubią. Nasza współpraca zaowocowała taką właśnie okładką, ale to już wiecie, do szkicownika. Tutaj ta ostatnia rzecz, którą pokazywałam, a teraz to. Przyszło mi do głowy, żeby powstał taki ni to szkicownik, ale nie, żeby nie były to kartki, których nie mogę usuwać, które są spięte, tak jak zazwyczaj to w szkicownikach jest, a ja nie lubię tego wyrywania kartek, a pomyślałam sobie właśnie o czymś takim. Zapytałam, czy jest możliwość zrobienia czegoś takiego i razem dopieściliśmy taką właśnie teczkę. Zobaczcie. Teczka właśnie ze wspomnieniami z nadmorza północnego. Ci, którzy są na Facebooku, widzieli już te prace. Fajnie jest zebrać tak w jedno miejsce wspomnienia i dobre jest to, że z tej teczki, jeżeli będę chciała, to mogę jakąś pracę zwyczajnie podarować, dać. I nie muszę niczego rozrywać. Poza wszystkim jest ładnie zrobiony jest ładnie zrobiona ta teczka. Podoba mi się, jest w moim ulubionym kolorze. Tutaj można sobie tak prasę wkładać. Dobrze, ale w sumie to, że ta teczka to tak przy okazji, bo tematem będzie coś, czego się chyba nie spodziewacie. Znacie moje kwiaty, czasami jakaś tam troszeczkę przyrody innej, a czasami jakiś misiek czy coś tam innego. A teraz będzie coś zupełnie innego. Zapraszam. Dzisiejszy temat to twarze. Przyznaję od razu, że nie potrafię, ale chcę. A co robimy, jeżeli nie potrafimy, a bardzo chcemy? No musimy poćwiczyć, więc nie ma żadnej różdżki zaczarowanej, która zrobi pyk i coś będzie się działo. Trzeba po prostu przysiąść i poćwiczyć. To malowane tym tuszem, czy też tym węglem w płynie, to wyszło jeszcze jako tako, plamami. W sumie byłam zadowolona. Wczoraj przysiadłam i pomyślałam sobie, porobię sobie takie z plam twarze. Śliczne, nieśliczne, to jest naprawdę wszystko jedno. Takie jakieś poćwiczenie, poszukanie jakiegoś zdjęcia, a ponieważ ja zupełnie nie mam talentu, jeżeli chodzi o odwzorowywanie ze zdjęć właśnie twarzy czy zwierząt, te proporcje, to mi się tam nic nie zgadza, ale malowało mi się bardzo fajnie. To były takie właśnie próby, a potem pomyślałam sobie, skoro tak, to zrobię coś takiego, że w tym właśnie w tej następnej mojej teczce znajdą się twarze, różne klimaty, różne nastroje. Będę się bawiła kolorem i będę próbowała z dużym naciskiem na próbowała malować twarze. Namalowałam sobie już takie coś. Plama. Tak sobie pomyślałam, że zrobię taką serię 4 obrazków. To będzie zima. To jakieś lato. Oczywiście, że widzę, że tutaj proporcje się nie zgadzają, ale wiecie co, ta radość malowania jest dla mnie ważniejsza niż tam efekt końcowy. A poza tym naprawdę liczę na to, że kiedyś się tego nauczę dobrze. Tutaj zaczęłam sobie już jesień, a teraz jak to zaczynam? Jesień będę malowała tutaj na tym spotkaniu, a chcę Wam tylko na przykładzie wiosny pokazać, jak w ogóle za to się zabieram. Jaka będzie ta moja wiosna? Może zrobię tak, że tu jakiś owal twarzy, tylko jakiś leciutki zarys, uśmiechnięta. Tu jakiś nos, może oczy tym razem przymknięte, aby tak było widać, że się cieszy, że już na nią pora. A tu może dam jakieś
kwiaty we włosach i niech sobie te kwiaty tam gdzieś, prawda, jakoś odchodzą. Teraz zacznę sobie od tego koloru, od koloru twarzy. Jakiś tak właśnie. Słuchajcie, pojęcia nie mam. Zawsze się bałam malować twarzy i nie ukrywam, że dalej pewna się nie czuję. Ale jeżeli chcecie, jeżeli chcemy, no ja też, coś potrafić, no to zwyczajnie musimy spróbować. Teraz jakiś taki akcent tu, aby była taka zdrowa, rumiana. Może więcej nie? Może tu u dołu jedynie już cień jakiś, ponieważ całość będzie w tą stronę, więc tutaj dam troszeczkę ciemniej. I tak. Ale powiem wam, że już po tych kilku szkicach, czy też plamach, czy tym bawieniu się, próbowaniu malowania, stwierdzam, że to się naprawdę opłaca. To ćwiczenie i wchodzenie w temat, w którym wcale nie czujemy się dobrze, ani pewnie. Tylko trzeba się odważyć i trzeba chcieć, chyba najbardziej chcieć, a potem. Bo pewnie, że jeżeli ktoś tam maluje jakiś temat i w nim czuje się świetnie, no to po co właśnie opuszczać ten swój wygodny ogródek na coś tam, jak można dalej, ale w pewnym momencie zaczyna być chyba ciasno i człowiek chce czegoś innego. Teraz takich troszeczkę zieleni, nie za dużo, aby tylko było tak. Teraz tym wilgotnym pędzelkiem tylko troszeczkę taki właśnie chcę nadać fajny kierunek temu wszystkiemu. Nie za dużo, aby było takie zwiewne. Troszeczkę mogę sobie tą zielenią wejść tutaj. I tak. Ok. Dam temu teraz przeschnąć. Powiedziałam, że będę malowała jesień, ale ta wiosna tak mi się spodobała, że sobie jednak wiosnę zmaluję razem z wami. Oglądałam ostatnio, właśnie przygotowując się do tego filmiku, oglądałam sobie, jak malują, jak rysują, jak portretują, czy wymyślają komiksowo twarze inni. Jest tyle naprawdę nieprawdopodobnie zdolnych ludzi. Także jeżeli was zachęciłam, to wejdźcie sobie na stronę tych, którzy robią to naprawdę fajnie, bo jest tych ludzi bardzo dużo. Jak potrafią pokazać różne nastroje, które towarzyszą nam, czy to radość, czy smutek, uniesienie brwi, jakieś tam grymasy, to wszystko to dla mnie jeszcze jest świat zupełnie nieznany. Ja się cieszę, kiedy nos jest na swoim miejscu i teraz lekko zaznaczę tutaj usta. Przy okazji zauważyłam, że jest nas troszeczkę więcej. Grupa, która ma subskrypcję na mój kanał.
Właściwie wiecie co? Nie wiem. Tak jakoś bardzo chcemy, żeby było dużo, bo to jakoś tak ta nasza próżność jest wtedy tak jakoś tak połechtana. Bo czy ja będę malowała teraz dla 5000 czy 5 osób, które to lubią? Właściwie jest mi to wszystko jedno. Jak widzicie, nie wstawiłam żadnych reklam. Sama ich nie lubię, kiedy tam muszę przesuwać filmiki albo czekać, żeby się te reklamy przesunęły. Ja bym w końcu mogła dalej patrzeć, więc nie robię tego, żeby wam nic nie przeszkadzało. Ale jakoś jednak ta próżność, która siedzi w każdym z nas, powoduje, że jak widzę, że nowa subskrypcja, że znowu ktoś, albo widzę sobie, że ktoś ode mnie poszedł, bo już ma dosyć, już się naoglądał, albo przynudzam zwyczajnie i już nie chce na mnie patrzeć, na moje prace, na moje malowanie, no to jakoś jest mi tam troszeczkę przykro. Nie tak, żebym spać nie mogła. No ale miłe to nie jest. Ale mniejsza z tym. Teraz do czegoś, co jest miłe. Te teczki, jak wiecie, są już, można je kupić, ale jedną rozlosuję tutaj. Rozlosuję, wybiorę. Wy możecie oczywiście zaznaczyć, że chcielibyście brać udział w tym moim, w podjęciu przeze mnie decyzji, komu ją tą teczkę wyślę, a ja będę sugerowała się tym, jak reagujecie na moje filmiki, komu chciało się do mnie pisać, niekoniecznie po to, żeby pisać jak wspaniale, ja tutaj coś robię, ale zwyczajnie opowiedzieć o sobie, o swoim malowaniu, o swoim doświadczeniu. Także wybiorę kogoś z tych wiernych z wiernych osób, które subskrybują mój kanał. Ale tak czy tak proszę o informację, bo być może uszczęśliwię kogoś, komu się absolutnie ten produkt nie podoba i kto nie chce tego dostać, bo po co mu to? Fajnie, dużo światła wyszło. Tu pewnie powinien być cień, ale tak jak mówię, nie zrobiłam go na początku, a teraz kłaść jakiś laserunek, to się troszeczkę boję, zwyczajnie boję i przyznaję się do tego absolutnie bez bicia, że się boję. Czego się nie boję i co sobie zrobię, to zaznaczę tutaj, że tu jest, tu i tu może odrobinę szyję. Tak, tylko taką plamą, a tu pojadę tak. Tak troszeczkę, niech sobie tam gdzieś idzie. Fajne to światło tutaj wyszło. Być może można jeszcze tutaj przy tych zamkniętych oczach dać takich troszeczkę akcencików. Może przy tym tu dać troszkę. Gdzieś, ale nie chcę zepsuć, ponieważ jak na moje tak mi się aż krzyknęło, a jak na moje umiejętności, jeżeli chodzi o malowanie twarzy, to jestem z tej tutaj całkiem zadowolona. Co prawda, gdybym miała namalować konkretną jakąś panią, to podejrzewam, że trwałoby to kilka dni, a jeszcze efekt byłby bardzo wątpliwy. A teraz kilka piegów takich pierwszych, zapowiadających lato. Dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę fajowego malowania. I może właśnie spróbujmy czegoś, w czym nie czujemy się dobrze, co wcale nie jest dla nas proste, co wymaga od nas troszeczkę więcej wysiłku. Tak by mi się tutaj chciało tego cienia. Jak ważne są przy twarzy, tak mi się wydaje z tej mojej małej wiedzy o malowaniu twarzy, te pierwsze plamy. Tutaj jest chyba właśnie za dużo światła, za mocno świeci, skoro już ta strona tu jest fajnie, tu jest mniej fajnie, ale w ogóle malowało mi się fajnie, czego i wam życzę. Na razie, pa.